Siemka, ja jestem Adacho i nie musicie przecierać swoich oczu, nie musicie myć swoich okularów, jeśli nosicie okulary. To, co widzicie na swoim ekranie, to prawda. Majin Bojack w 22 rozdziale Dragon Ball New Hope. Jeśli jesteście uważni, jeśli macie dobrą pamięć, to wiecie, że Majin Bojacka zobaczyliśmy na samym końcu 21 rozdziału, który tam czytaliśmy sobie miesiąc czy półtora miesiąca temu. Był to dla mnie wielki szok. Jeśli nie pamiętacie historii, przypomnijcie ją sobie, bo jest bardzo, bardzo ciekawa. Dragon Ball New Hope to jest kawał dobrej historii, zwłaszcza ta pierwsza saga, kiedy mieliśmy Krillana, Androida i tak dalej. Historia dzieje się cały czas w tym samym świecie. To jest ten Goten, którego znamy z początków Dragon Ball New Hope. No i Gohan, który przyleciał z innej linii czasowej, żeby wskrzesić Trunksa. Można powiedzieć, że robi takiego questa pobocznego. Mamy tamtejszą wersję Majin Buu Sagi, mieliśmy ostatnio turniej, mieliśmy ucznia Chaozu, Belzebuba, Mike'a Dysona i Gregora McConnora i inne postacie, które jakkolwiek mniej lub bardziej nawiązywały do starego Dragon Balla, do prawdziwego Dragon Balla albo nawet do świata rzeczywistego, ale teraz przechodzimy do mięsa, bo Majin Buu Saga się w końcu rozpoczyna. Energia naszych bohaterów została skradziona, a my, tak jak powiedziałem, widzieliśmy ostatnio tego człowieka. Majin Bojack zamiast Dabury pojawia się w tej historii, więc wygląda na to, że już teraz historia będzie wyglądać inaczej, bo tak jak ostatnio czytaliśmy sobie mangę Young Jijiego, nie wiem, który z tych filmów zobaczycie jako pierwszy, ale ostatnio dosłownie w Gohan X Trunks After, czyli mandze opowiadającej też o historii Gohana z przyszłości i Trunksa, też mieliśmy alternatywną wersję Majin Buu Sagi, tylko że tam różnic, no okej, nie mogę powiedzieć, że różnic nie było aż tak dużo, ale na pewno nie było różnic, jeśli chodzi o postacie. Tutaj mamy Bojacka na samym starcie. O kurde, ile tutaj jest liter! Ile słów! Ten koleś koło Babidiego to Bojack. Przecież to jest ten zabójca, który grasował po wszechświecie, kiedy cię nie było. Miałem z nim wizję, kiedy odpoczywałem przy świętym drzewie. Niech to, ten Babidi musiał użyć swojej kontroli, żeby sprzymierzyć sobie takiego potwora. Co to za gość? Pyta Goten. Znacie go? Tak, ale nigdy nie mieliśmy z nim do czynienia osobiście. Bojack pochodzi z rasy nazwanej Hera. Hera-jin, czyli Saiyajin, Nameku-jin. Tutaj mamy Hera-jin, czyli rasa Hery. Niektórzy z nich posiadają siłę, która wykracza poza zwykłych śmiertelników, a ich pragnienie dominacji jest nienasycalne. Pewnego razu byli zapieczętowani przez południowego Kaioshina, który był spośród nas wszystkich najsilniejszy. Ale pojawienie się Bibidiego i Majin Buu zmieniło wszystko. Byłem dość pokiereszowany po moim zwycięstwie przeciwko Bibidiemu i spędziłem 5000 lat w śpiączce. Mrugnięcie okiem dla nich, nie? To była perfekcyjna okazja dla Bojacka, żeby zaatakować wszechświat i otworzyć wrota do nieba. Pomimo wszystkiego Kaio byli w stanie zapieczętować go w wymiarowym więzieniu. A, oczywiście, Kaio-sama coś mi o nim wspominał, ale nie mówił tego po imieniu. Ale jak Bojack był w stanie oswobodzić się z tego więzienia? Nie wiem, czy to jest powiązane jakkolwiek, wtrąca się Goten, ale ten Kaio, o którym Gohan mówi, umarł ze względu na Cella w tej linii czasowej. To ma sens. Śmierć jednego z 4 Kaiów na pewno osłabiło tę pieczęć. A, czyli tutaj to nie jest rozwiązane w taki sposób, że on był upieczony. Że Bojack był zapieczętowany w planecie i wybuch Cella oswobodził go, tylko wszyscy 4 Kaio rzucili na niego pieczęć i śmierć jednego Kaio osłabiło tę pieczęć. To ciekawe. Dzień dobry, panie Babidi. Moja misja jest sukcesem. Bardzo dobrze. A gdzie jest Dyson? Został pokonany przez wojownika, któremu ukradłem energię. Zastanawiałem się, jaką nagrodę dostanę za dopełnienie mojej misji. Oczywiście, twoja nagroda... Ha! Jest tutaj! Tak jak mogliśmy się spodziewać, Gregor McConnor nie wytrzymał zbyt długo. Po prostu pokonał McConnora! A, jak się spodziewałem, McConnor przyprowadził nam towarzystwo. Ten przeklęty Kaioshin i Kibito prawdopodobnie są wśród nich. Masz rację, ci idioci połknęli haczyk. Ten przeklęty Kaioshin zapłaci, co zrobił moim ludziom. Nie dość, że mamy tutaj Bojacka, który jest inną postacią z innej rasy, to mamy jeszcze jakąś inną historię, bo Bojack tutaj ma jakąś chęć zemsty wobec Kaioshina. Nie zabijaj go. Chcę sam się z nim zabawić. Przybyli tutaj z 2 sojusznikami. Asystent Kaioshina ma możliwość leczenia ran. Jego zabij najpierw. To będzie przyjemność, mistrzu. Kaioshin i jego wojownicy są tylko insektami w porównaniu do mnie. Bojack przegrał z SSJ2 Gohanem,
Ale tutaj mamy Majin Bojacka, więc Majin Bojack na pewno jest silniejszy niż oryginalny Bojack, więc nawet jeśli byłby na poziomie SSJ2 Gohana, no to mógłby się z niej bić, bo oryginalnie Gohan w Majin Buu Sadze, Vegeta przynajmniej tak mówił, że jest słabszy od swojej wersji z Cell Sagi, że po prostu zapuścił się w treningach. Nie zapomnij zwieść ich do środka mojego statku. W ten sposób ich energia zostanie użyta do obudzenia Majin Buu, mówi Babidi, wchodząc z powrotem na pokład swojego statku. Zrozumiałem. Zaczynajmy, wykrzykuje Bojack. Zostaliśmy zauważeni, wykrzykuje Goten. Bojack doskakuje tak jak w oryginale do Kibito, ale Gohan! Nie, to Goten. Jak oni są ubrani? To Goten jest ubrany tutaj jak Great Saiyaman, ale fryzurkowo tutaj trochę przypominał swojego brata. I on jest uratowany, Kibito jest uratowany, czyli mamy kolejną zmianę. Reakcja Gotena ratuje życie Kibito. A to oznacza, że być może umiejętności leczenia się później przydadzą, nie? No bo tak naprawdę Kibito tylko do tego się przydaje. No może jeszcze do teleportowania, co było też nadużywane na początku Dragon Ball Daima. Nawet Kibito się przez to zdenerwował. Zjeżdżaj mi z oczu, Robalu, mówi Majin Bardock. Kopiąc Gotena w brzuch, zdzielając go w twarz, Goten... Przypomnijmy, że tutaj Goten jest cały czas w bazowej formie, ale po tych dwóch ciosach upada bezwładnie na ziemię. Bojack próbuje jeszcze raz zniszczyć Kibito, ale tym razem to Gohan ratuje przybocznego Kaioshina. Wygląda na to, że Kibito przeżyje całą tę walkę, albo przynajmniej póki co przeżyje i być może się jeszcze faktycznie do czegoś przyda. Wystarczy, ty gnoju, już nikogo nie zranisz. Ja się tobą zajmę. Jesteś nikim w porównaniu do wielkiego Bojacka. Tchórzu, nie uciekaj! Bojack chyba próbuje ich właśnie zwabić do środka statku, ale Goten zasłania mu drogę. Nigdzie nie idziesz. Bojack, idioto! Utknąłeś! Nie martw się, mistrzu. Ten dzieciak nie będzie długo stał na mojej drodze. Podoba mi się to, że nic się nie dzieje na początku tak jak myśleliśmy, że się będzie działo. Że mimo tego, że jest to scenariusz, co by było gdyby, to na każdej stronie jest zmiana. Bojack nie jest w stanie ich bez problemu zaprowadzić na statek. Kibito przeżywa przez ten cały czas. Mamy dwóch wojowników, którzy są skorzy do walki i skorzy do współpracy. Goku i Vegeta wiemy, że nie chcieli za bardzo ze sobą współpracować. Babidi próbuje nas zwabić do swojego statku. Dobrze zrobiliście, że powstrzymaliście Bojacka. Będziemy z nim walczyć razem. Okej. Sorry, ale będę z nim walczył sam. Wycofuję w takim razie się z tych słów. Goten, ty muszczku, fistaszku, dlaczego nie chcecie walczyć z nim razem? Hej, nie wiesz na co go stać, mówi Shin. Będzie w porządku, panie Kaioshinie. Powinniśmy się trochę odsunąć. No za każdym razem to samo. Ty bezczelny gnojku. Nie wiesz, z czym się mierzysz. Rzuciłem wszechświat do stóp. Jestem wielki Bojack. Dobra, zaczynamy znowu. Nie wiesz, w co się wpakowałeś przylatując na ziemię, mówi Goten, poprawiając rękawice. No, poszedł Goten trochę w ślady Vegety. Przez to, że nie miał swojego brata, nie miał ojca przez tyle lat, trochę jest taki rebeliancki. O, łata! Co tu się wydarzyło? Mamy tutaj taką, a nie inną sytuację. Dość malutki obrazek, ale niech będzie. Swoją drogą, linki oczywiście do Instagrama i do Patreona i do tych wszystkich potrzebnych rzeczy, które wrzuca autor zawsze, będą w moim opisie. Z czego? Wiecie? Bu. Jest jeszcze jedna ciekawa sprawa. Home. O! Buri-chan! To jest autor, tak się nazywa. Buri-chan, tylko ma oczywiście na Instagramie DB New Hope, ale tutaj się przedstawił jako Buri-chan! Yamete kudasai! Mamy tutaj Gotena kontra Bojacka. Na skalę mamy kilku gapiów, którzy będą obserwować, więc tradycyjny pojedynek. Bojack jest przynajmniej tak silny jak Dabura był. Wow! To nie wystarczyło przeciwko temu karaluchowi Cellowi, ale sojusznicy Kaioshina nie są na tym poziomie. Zobaczmy, jak dużo energii mój Connor, nie mój Connor, Mac Connor zebrał. O, niesamowite! 3/4 energii załadowane. Nigdy nie sądziłem, że Mac Connor przyniesie tak dużo. A niech to. Gdyby tylko Bojack zaprowadził ich do statku, mielibyśmy Majin Buu obudzonego w trymiga. Ten dzieciak musi być szalony, jeśli myśli, że ma szansę. Bojack sobie z nim poradzi. Mamy tutaj... Chwila, moment. Czy naprawdę Dabura był już opanowany przez Babidiego, tylko że on został pokonany przez Cella? Czyli wygląda na to, że Babidi był z Daburą na ziemi wcześniej w tym świecie i chciał już wcześniej obudzić Majin Buu, no bo już wcześniej byli silni wojownicy, tylko że Cell ich pokonał. I teraz wraca po latach z Bojackiem. Ale jaja. Tak to rozumiem. 10-krotny Kaioken.
Goten prezentuje nam coś, co już z tego co pamiętam widzieliśmy wcześniej, bo tak jak mówię, to nie jest pierwszy raz jak Goten w tej historii walczy. Zresztą nawet Kaiokena z tego co pamiętam to on umiał już w tej pierwszej sadze. Zobaczymy w takim razie jak silny jesteś. Tylko że Goten cały czas jest w bazowej formie, nie? I Bojack bez problemu unika tego pierwszego ciosu. Bez problemu. Założone ręce na klatce piersiowej po prostu odsuwa się w bok. Ha! Nawet jeśli trafia, to te ataki nie robią sobie nic. Nie robią żadnych nawet wygięć w tych pufiastych barkach, pufiastych rękawach Bojacka. On ma tak napompowane powietrze, być może to ma takie barki, może to są barki, może to nie jest tylko materiał, nie? One nawet nie wginają materiału na kurtce Bojacka. Tak Bojack jest silny. Dlaczego Goten używa tej niekompletnej techniki, jeśli może transformować się w Super Saiyanina? Chcę przetestować siłę Bojacka. To jest coś, co zrobiłby nasz ojciec. Co? Przecież to nie jest gra. Nie martw się. To jest część tego, kim jesteśmy. Ale Bojacka nie można lekceważyć. Co 2 panele będziemy tutaj słuchać marudzenia Shina. Tak to już jest. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni w przypadku tej postaci. Wiecie co? Mamy tutaj chyba nawiązanie do... Może nie celowe, ale bardzo podobnie to wygląda do anime Dragon Ball Super, do początku 109 odcinka, kiedy Goku walczył z Jirenem po raz pierwszy. Jiren tylko stał, a Goku włączał coraz to większe, silniejsze formy i Jiren był zmuszony na początku trochę blokować palcem, potem faktycznie walczyć i tak dalej, i tak dalej. Goten odpala 20-krotnego Kaiokena, więc mamy krok po kroku wzmacnianie się. W przypadku poziomów mocy w mandze Dragon Ball New Hope jest to bardzo skrupulatnie pilnowane, więc myślę, że tutaj możemy zakładać, że 50-krotne wzmocnienie to jest Super Saiyanin, 200-krotne to jest Super Saiyanin 2 i 400-krotne to jest Super Saiyanin 4, Super Saiyanin 3. Więc w przypadku akurat poziomów mocy w tej mandze możemy liczyć na jakąkolwiek konsekwencję. Podejrzewam, że te zobaczymy na końcu rozdziału, chociaż stawiam, że tutaj ten rozdział będzie rozbudowany, bo mamy tutaj 30 tylko parę stron, a często jest tak, że te kolejne 30 i końcówka rozdziału wychodzi jakiś czas później, a to na końcu rozdziału zazwyczaj jest przedstawienie poziomów mocy. Tak czy inaczej, Bojack nic sobie nie robi z tych ataków Gotena, łapie jego pięść, wyprowadza kontrę i wyrzuca Gotena wysoko w powietrze, pojawia się za jego plecami i łapie go, myślałem, że może go uderzy, ale to byłoby zbyt oczywiste, łapie go w uścisk. Żałosny ziemianin, możesz uznać siebie za szczęściarza, że pan Babidi pozwolił ci już przeżyć. W przeciwnym razie już byś nie żył. Haha! Goten przecież ma jeszcze w zapasie kilka trików. Bojack jest odrzucony przez aurę, którą Goten nagle otacza swoje ciało. Na niebie widzimy błysk, który Gohan obserwuje z wielkim spokojem, natomiast Shin możemy się domyślać tylko, że jego gacie robią się coraz bardziej mokre. Piękny Goten, zobaczcie na te włoski, każdy kosmyk jest tutaj widoczny. Co? Na zasadzie nawet Bojack nic nie mówi, ale 4000 kili? To niemożliwe, to urządzenie musi mieć jakiś problem. Czy pan Kaioshin naprawdę istnieje? Zastanawia się Popo. Tak, muszę poinformować pana Kaio, mówi Dandy. Aż już dorosły. Ale pięknie Goten tutaj wygląda. Uuu! Kolorek! I like this. Podoba mi się to, że mamy tutaj przerwy na reklamy w trakcie samego rozdziału, które zapewnia nam sam Buri-chan, Oni-chan. Nie jesteś ziemianinem. Czym jesteś, dzieciaku? Jestem Super Saiyaninem, odpowiada Goten. Ha? Super Saiyaninem? Gdzieś już to słyszałem, nagle mówi Babidi. Może jak poprzedni raz był na ziemi z Daburą, wtedy co Cell się z nimi bił, nie wiem, może? Goten rzuca się w stronę Bojacka, zobaczymy jak teraz Bojack będzie wyglądał na tle Gotena. Aha. O, aż tak? Czyli 20-krotne wzmocnienie Kaioken to było coś, z czym Bojack sobie radził bez problemu, ale 50... Okej, no to jest mimo wszystko duży skok, ale kurde... Aż tak? Goten zatapia pięść w brzuchu Bojacka, ten wypluwa krew, nie jest w stanie poradzić sobie z tym ciosem, ale Goten nie ma zamiaru zostawiać na Bojacku suchej nitki, kopie go prosto w brodę, poprawia jeszcze lewym sierpem, wysyłając Bojacka, podejrzewam, w ziemię, ale zanim Bojack upadnie na ziemię, to Goten jeszcze ma tutaj zamiar parę razy go uderzyć. Kto teraz jest robalem? Ej, ale Bojack przecież ma transformację, kompletnie o tym zapomniałem. Bojack łapie Gotena za twarz i kontruje całkiem mocno. Takie mocne ciosy zaczyna... Ach, tutaj widać, że zaczyna się wzmacniać. Jego koszulka, jego kurtka, którą wcześniej tak skomplementowałem, zaczyna się rozdzierać pod naporem tych mięśni, które zaczynają się w Bojacku budzić. Tutaj to dobrze widać, jak rękaw Bojacka zaczął
po prostu się rozrywać ze względu na wzrost tych mięśni, który Bojack tutaj zainicjował. Bojack wykopuje Gotena, ale czy Goten miał coś jeszcze? Szczerze nie pamiętam. Ale chyba był w stanie nakładać też Kaiokena na Super Saiyanina. No i tym razem to Bojack. Bojack transformuje się, więc to on zgodnie ze starym Dragon Ballowym prawem ma teraz przewagę. Kto ostatni się transformuje, ten jest silniejszy. Mało tego, Bojack pewnie straci koszulkę, więc aplikując tutaj jeszcze jedno Dragon Ballowe prawo, postać bez koszulki jest jeszcze silniejsza. Oj Goten, włączaj coś tam więcej, bo zaraz będziemy tutaj mieli, zaraz będziemy cię łopatką zbierać z ziemi, prawda? Bojack transformuje się. Ale to jest dobrze narysowane, nawet trochę dłuższe włosy ma chyba niż w oryginale. Albo te nie dłuższe, tylko ta plereza też mu trochę wchodzi na przód ciała. Bo w oryginale on miał takie włosy, które cały czas były z tyłu i wyglądało to trochę jakby był z taką gwiazdą rocka z lat 80. albo 70. nawet. A tutaj to wygląda troszeczkę jak Super Saiyanin 4 Vegety. Też takie kosmyki tutaj na klatkę piersiową opadają. Podejrzewam, że będzie kolor. O, nie ma koloru! Please! Ale chwila! Koniec rozdziału! Co za przytłaczająca moc! Mówi Kaioshin. Ale Bojack jest tutaj potężny i Goten i Gohan nie mają już uśmieszków na swojej twarzy. Komentują to wielokropkiem. Mamy kilka linków, Patreon, Ko-fi i tak dalej. 2 postacie. Czy będą jakieś poziomy mocy? Nie. Jesteśmy w połowie tego rozdziału. Trochę krótko, ale jak zobaczyłem te ściany tekstów na początku, to myślałem, że będziemy mieli dzisiaj dużo czytania, ale wygląda na to, że fałszywy alarm. Akcja nadrobiła, więc muszę sobie przypomnieć, a może nawet nie będę sobie przypominał, czy Goten miał coś jeszcze. Na pewno miał tam jakiegoś Super Saiyanina 2 i Kaiokena, więc to zobaczymy, podejrzewam, w dalszej części tego kolejnego rozdziału, 22, jeśli dobrze pamiętam, jeśli mnie pamięć nie myli. A póki co, dzięki Wam za oglądanie, zostawcie lajka, jeśli Wam się podobało, suba, żeby niczego nie przegapić. Odsyłam Was jeszcze raz do autora, linki do niego znajdziecie w opisie. Miłego dnia Wam życzę, trzymajcie się, na razie, cześć. Jana.